Dzisiaj jest 23 grudnia według kalendarza księżycowego i Lin kupiła takie 3 rybki i idziemy wrzucić je przed godziną 12 do jeziora. Zaraz dowiecie się dlaczego. Dzisiaj Wietnamczycy wychodzą z domów i idą do pobliskich jezior i rzek, żeby wrzucić rybki. Rybki mają w niebie wstawić się u Boga czy u jakiegoś bóstwa, za domowników powiedzieć, że byli grzeczni, żeby karma im sprzyjała. O, tutaj macie przykład, jak mama z dziećmi idzie też wrzucić rybkę do jeziora. I co trzyma? O, 3 piękne złote rybki. O, i jeziorko jest otóż za tym płotkiem. Teraz trzeba tylko przemierzyć ulicę. Nie. I druga strona. Zobaczcie, im dużo idziemy, tym więcej mam z dziećmi zbiera się z tymi rybkami. Wszyscy idą na 12, jak do kościoła, przed 12. Zaraz jak gdzieś sobie przysiądziemy, to opowiem wam historię, skąd się wzięła ta tradycja. No i czy uda się włamać? Nie. Dziad coś mówi, że naokoło trzeba iść. Właśnie tam zmierzamy, żeby sobie zejść przy schodkach i ładnie, humanitarnie wrzucić rybki, a nie z kilku metrów je zrzucić, jak niektórzy, którym pewnie żony kazały tutaj przyjść to zrobić. O no proszę, nawet pan biznesmen przyszedł. No. Patrzę, czy jego rybki płyną do nieba, czy nie. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. O, to chyba wyławiałem z powrotem te rybki. I proszę, myślą sobie życzenie. Proszę o to, żeby przekazały do nieba, że byli grzeczni. I wszyscy Wietnamczycy wyrabiają sobie dzisiaj karmę rybkami. Cała rodzinka. Myślę, że dzisiaj co najmniej kilkanaście tysięcy złotych rybek się znajdzie w tym jeziorze. Patrząc na syf, nie wiem, czy przeżyją. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, skąd się wywodzi ta historia, ale jest taka legenda, że było sobie kiedyś małżeństwo, no ale nie mogło zajść w ciążę. Było szczęśliwe, no i mąż był zdenerwowany, że nie może mieć potomków i
po jakimś czasie znalazł byle pretekst, żeby zerwać z żoną. Rozstali się, no i żona znalazła nowego męża. Ten pierwotny jednak mąż, ex-mąż, został biedakiem i nie wiedział, co ma zrobić, więc przyszedł żebrać pod dom swojej byłej żony o jedzenie, ale wyglądał tak niechlujnie, że żona go nie poznała. No i tak przez jakiś czas przychodził żebrać i pewnego dnia żona zorientowała się, że o kurde, to jest mój były mąż. I zaprosiła go, że chodź do domku, dam ci tutaj jedzonko. No i akurat pech chciał, że w tym samym momencie jej nowy mąż wrócił do domu i ona przestraszona, żeby nie została przyłapana z swoim byłym mężem, kazała ukryć mu się pod stogiem siana. No i były mąż czekał pod stogiem siana. No a tak się stało, że ten nowy mąż przyszedł i podpalił to całe siano. No bo chciał tam, nie wiem, czy zrobić z tego nawóz na pole, czy użyć, żeby coś tam ugotować jako grill. No i to żona przerażona rzuciła się do tego ognia ratować byłego męża i zaczęła płonąć. No a nowy mąż tak bardzo kochał swoją nową żonę, że rzucił się ją ratować. I cała trójka spłonęła i poszła do nieba. Ale w niebie Pan Bóg zobaczył, jak oni byli dobrzy, jak się kochali, więc stwierdził, że zamieni ich w 3 bożki. I te 3 bożki nazywają się Pan Jabłko. Nie rozumiem dlaczego, ale mówią na nie Pan Jabłko. No i dlatego mamy 3 rybki, które symbolizują te 3 bożki. Pierwszy z tych bożków jest Bogiem kuchni, opiekuje się kuchnią w domu. Drugi opiekuje się ziemią, czyli ogólnie całym gospodarstwem. I trzeci, Pan Jabłko, opiekuje się zakupami. Jest Bogiem zakupów, z tego co dobrze rozumiem. Może chodzi o to, żeby tanio dostawać te zakupy. O, jeszcze po drodze natknęliśmy się na ozdobę na TED, czyli przeozdobione arbuziki. Where they put it? Where they put the watermelons? Home For on the table to pray for the dead people, for the God in the house. okej. Te arbuzy kupuje się i wręcza na takie ołtarzyki, które mają dla zmarłych ludzi w domu. O, tu mamy kolejną wietnamską tradycję, czyli kupują jakieś ciuszki czy opał. Lin mówi, że kupują ubrania, które palą, żeby zostały wysłane do Boga. And this is what? Money. A money, they give money to the God? So money or clothes? Gold. A, dobra, czyli to nie było clothes, tylko gold, czyli palą jakby sztuczne pieniądze, żeby dać je dla Boga. Lin właśnie powiedziała, że w Wietnamie wszystko, co chce się dać Bogowi, trzeba spalić. Jednak dobrze zrozumiałem, palą i ubrania. O, zobaczcie, tutaj są buty. I tutaj macie cały armor zrobiony dla Boga, jak w RPG-ach. Macie kask, zbroję, drugiego buta. I wszystko trzeba spalić. No tutaj nieważne jakie ognisko, ważne są intencje. I w garnuszku można to wszystko palić. Dobra, widać, że Bogom nie wręczają prawdziwych ani pieniędzy, ani ciuszków. Nốt đủ 3 bộ hả chị? And this is to the same God, like God of Apple. Yes. Three sets in different color. A, For no. 3 people. A, okej, no i muszą kupić 3 takie zestawy, każdy w innym kolorze i każdy jest dla innego Boga. Thank you. Dzisiaj wcześnie wstaliśmy, więc wcześnie, żeby zdążyć na 12, bo normalnie wstajemy o 13, więc teraz zjemy sobie coś tutaj na uliczce. Zobaczcie, co mamy do wyboru. Wszystko wygląda egzotycznie, ale niestety pieczywo i słodkie nie jest zbyt smaczne w Wietnamie. Tutaj kupujemy bułeczki, coś jak pyzy z farszem. Około 5 zł za jedną, 4-5 zł. I pyk, będzie szamanko.